Rzuć mi, rzuć mi, rzuć mi. A, no to albo rzucamy, albo nie rzucamy. Dawaj, dawaj, dawaj. Dawaj, 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 dawaj. No i tyle jej rzuciłem. Mamy taki kibelek. Taki, wiecie, oldschoolowy, retro. No i Agatka stwierdziła, że a co tam będziemy w ładnej łazience w domu robić, nie? Odrestaurujemy to i po odrestaurowaniu będzie normalnie jak nówka sztuka, więc zobaczcie, z okienkiem z przodu w drzwiach, także prześwicik jest. W ogóle to jest dużo prześwitów, przewiewów, także... No i Agatka postanowiła, że tutaj będzie korzystać. No ja chyba zostanę na tych starych śmieciach, a ona nie chce z nowego, odrestaurowanego korzysta i tyle. Także dzisiaj pomaga moja mama, także może się mignąć gdzieś tam w tle i będziemy odrestaurowywać. Zapraszam. Nie za bardzo mogę coś zrobić, jak ta Agatka renowację robi w środku. Ale zaraz spróbuję renowować po swojemu. Dobra, odsunęły się, idę renowować po swojemu. Nie chciałby ktoś, bo jeszcze w dobrym stanie jest. Nie, jeszcze można usiąść. Gwoździe ma białe, witasz do tego lubiga. To co, może tam trzeba zobaczyć, co jest w środku budynku. Może teraz renowacja się uda. Chciałbyś. Ten drut trzyma, po prostu. Jest. Ole pieprzło! Jak się pani teraz podoba? Powiedz mi, jaki teraz masz plan na renowację i odbudowę tego, bo ja nie wiem. Nie mam. Aha. Podpowiedzcie w komentarzach, co można teraz zrobić, żeby to ładnie doprowadzić do stanu świetności. Takiż to skutek przyniosła owa renowacja. O, tyle widzimy tutaj pozostałości po renowacji. A jak wygląda nowa wersja tego przybytku, już wam pokazuję. Proszę bardzo. Nie wiem właściwie, jak Agatka tu zamierza korzystać, ale to już tam jakoś się wciśnie, nie? Teraz trzeba będzie zrobić testy, ile zostało właśnie jakichś gwoździ, drutów i tak dalej, gdzieś tam leży w gruncie, a do tego celu właśnie warto wykorzystać wykrywacz metali. Dostaliśmy sprzęt do testów, to trzeba go przetestować. Też nie zaglądałem do środka. Ciekawe, czy jesteście tak samo ciekawi jak ja? Ciekawe, czy ciekawi. No dobra, i co my tu mamy? Pokrowiec pewnie. No dobra, to jest. No i mnóstwo sprzętu. Słuchawki, to już widzę, baterie. O, to jest ten cały wyświetlacz z wszystkimi funkcjami, dobra. Rączka, już widzę, że jest jakaś. Tu pewnie jest ten mały. Co to jest?
Ja pierniczę, to jest mała łopatka. Taka saperka. A to tego nie wiedziałem. Dobra. To się też przyda. To trzeba wszystko zmontować ze sobą. Dajcie mi chwilę, zmontuję i pokażę wam później finalnie, jak to wygląda. Tak wygląda cały zestaw, który wyjąłem z pudełka. Czyli mamy pokrowiec na całość, te elementy całego wykrywacza plus to kółko, którym się wykrywa. Nie wiem, jak to się fachowo nazywa. Nigdy z sprzętem takim nie pracowałem, więc wam nie powiem jeszcze, ale nauczymy się. Instrukcja, baterie, akumulatorki, jakiś śrubokręt, oczywiście ta saperka i jest to całe urządzenie, które nam będzie wskazywać. Słuchawki, tu zaskoczony mile jestem, bo to są w wersji Bluetooth, czyli bezprzewodowe, mini wykrywacz, ładowarka i właściwie mamy wszystko. Teraz to tylko poskładać i będziemy się bawić. Panie, co to jest? Pani, to jest taki wykrywacz, czy jesteś na mnie zła dzisiaj, czy nie? Talerz na pizzę. No nie jest to na pizzę, ale Akumulatory. no wszystko jest. Postudiujemy teraz chwilę instrukcję i spróbujemy to zmontować w całość. Taki ręczny jeszcze. Zobaczymy, czy działa. Trzeba baterię włożyć, A to nie, zadziała. bateria właśnie tu jest, chciałam zapytać. No jest tutaj jeszcze. O. Dawaj, bo chcę sprawdzić to. No już. Zestaw baterii do niego już się ładuje. Natomiast sam wykrywacz, inaczej detektor, no wygląda bardzo fajnie po złożeniu. Proszę bardzo, charakterystyczne kolory tej firmy. Tu jest ten cały główny detektor. Później ten cały uchwyt już owinięty kablem. Dochodzimy do momentu, gdzie jest cały licznik, miernik, czy jak to tam zwał, wyświetlacz. No i oczywiście rączka do trzymania, rączka na ramię, żeby tu włożyć rękę. I dodatkowo tutaj mamy mini wykrywacz. Ten akurat już działa. Ale zaraz wam wszystkie zastosowania pokażę. Wiecie, że to jest to miejsce, gdzie wcześniej stała konstrukcja pod mausery, które przenosiliśmy. Już nie stoją mausery, już nie stoi konstrukcja. Tutaj zostało trochę ziemi wysypane, żeby wyrównać, bo tu był dołek. W międzyczasie w ogóle minęło sporo czasu, bo te filmy tak trochę na raty nagrywaliśmy. W międzyczasie stanęła tutaj szklarnia piękna, której nie było widać na filmie. Piękne poletka zostały zrobione, gdzie już są roślinki rosnące. I po drugiej stronie szklarni takie same poletko będziemy robić i tam w tej chwili jest wykop na nawodnienie, więc będziemy robić nawodnienie. O! No i tutaj też będzie jedno wielkie poletko. No i teraz to jest świetne miejsce, żeby właśnie przetestować wykrywacz, bo w miejscu, gdzie jest poletko z płytką ziemią, będziemy pracować, my często pracujemy bez rękawiczek, często rękami grzebiemy sobie w ziemi. No i nie fajnie by było trafić na jakiegoś gwoździa albo coś i sobie się skaleczyć takim gwoździem, bo to wiecie, różnymi rzeczami można się zakazić i no i tam przyjemne to też nie jest. Dlatego ja sobie na przykład to poletko, które planujemy tu zagospodarować, to teraz sobie przejdę się właśnie z wykrywaczem i spróbuję wyszukać te wszystkie takie, wiecie, niesympatyczne metalowe przedmioty, które mogą być w ziemi. Oczywiście nie będę kopał na 20 cm, tylko raczej tak bardziej do 5-10 cm, czyli to co płytkie, co może nam zaważyć później na tym, jak będziemy w tej ziemi sobie grzebać. Także testujemy go teraz na żywo. Wziąłem sobie jeszcze słuchawki, żeby też przetestować i mały wykrywacz, żeby przetestować. Nie brałem tylko tej małej łopatki, która jest w zestawie, bo jakby tutaj mam tyle łopat, różnych wideł i tak dalej, więc w terenie u siebie mogę kopać czymś normalnym. Natomiast gdybym gdzieś był w terenie takim dalszym, to na pewno wziąłbym tą małą ze sobą, żeby z kolei nie brać dużych sprzętów. No dobra, to potestujmy. Tu się wkłada łapkę. Łapie się za rękojeść, wtedy to się trzyma samo na ręce. Ten mały jest tutaj. Jakbyście nie chcieli go nosić, to można go wyjąć do kieszeni. No, to włączamy. Poszło. To jest miejsce, gdzie teoretycznie
może być metal cały czas, wszędzie właściwie, bo to może być wszystko. Tu może być nawet śmietnik gdzieś tu zakopany. Dobra, spróbujmy teraz jakoś coś znaleźć. Ja się na tym nie znam zupełnie. Jestem jeszcze amatorem w tym. Będę dopiero poznawał te sekrety. Więc się proszę nie śmiać, jeżeli ktoś się już na tym zna. Może jeszcze nie poustawiałem wszystkiego tak jak trzeba. A poszperajmy teraz w okolicy szklarni. Może coś gdzieś tu przeoczyliśmy. Pewnie jak ktoś ma już większe doświadczenie, to momentalnie wykrywa, gdzie to jest dokładnie. Ja jeszcze nie mam. Ale tu ewidentnie coś pokazuje. Gdzieś tutaj. Zobaczymy, czy tym się da wykryć. No to pierwsze znalezisko mamy. No i założę się, że chyba nikt nie chciałby takiego gwoździa gdzieś tam mieć pod paznokciem czy w ręku. Dobra, może jeszcze coś znajdę. Ten już idzie do kosza. Pokazuje mi, że na około 15 cm coś jest. Gdzieś tak tutaj. Że co? Nie. To też nie. Dobra zabawa. To co to jest? Chyba jest głębiej gdzieś, ale tutaj było. No ale nie ma. Ha! Jest, nie mylił się. Nie wiem co to. Wygląda jak takie... Nie wiem, haczyk, zamknięcie jakieś. Takie, bo tu jest chyba oczko na wylot. Zaraz spróbuję to. Patrzcie. Rzeczywiście, jest to jakiś albo haczyk mały, albo... No, może jakiś gwóźdź był kiedyś, który miał takie zakrzywienie, ktoś go zapętlił. No ale wykrył. Wykrył. No dobra, spróbujemy jeszcze raz, zobaczymy. Idziemy dalej, dołków tylko nakopię na tej działce. Nie wiem co te długie sygnały jeszcze oznaczają. Wydaje mi się, że jak takie krótkie, to już konkretnie coś wskazuje, nie?
No, tak jak tutaj. Dobra, sprawdźmy to miejsce. Coś gdzieś jest. Nawet mam taką łopatkę pod kolor. Wprawdzie to jest zupełnie z innej firmy, ale my łopatki z pomarańczowej serii polecamy od dawna. To jest taka wersja saperka. Bardzo króciutka, bardzo fajna do wzięcia do samochodu. Linka dam w opisie. Zresztą do wykrywacza oczywiście też. Chyba rzeczywiście jest głębiej, bo tam pokazywało coś na 15 cm. Zobaczmy. No i gdzie zginęło? O. Jak ktoś nosi metalowe tipsy, to się do tego nie nadaje. Gdzież to jest? Co to ma? No, jakieś małe musi być. Patrzcie. Widzicie? Takie maleństwo wyhaczył. Dobra, wyłączę go, bo już wiemy, o co chodzi. To się przerzucało pewnie między łopatą. To nie wiem, co to jest. To jest też jakiś kawałek drutu albo gwoździa. Ale zobaczcie, jak ostra końcówka jest tego. No i niech się coś wbije w rękę. Chyba tężyc najgroźniejsza choroba, nie? Która się przynosi przez ziemię. Chociaż jak ja tak grzebię gołymi rękami, to też nie jest dobrze. Więc lepiej mieć coś innego. No ale dobra, no fajnie, no można naprawdę sporo. I zobaczcie, to jest teren, który był przez nas przesiewany. Ale taki element bez problemu przeleci przez przesiewacz, no bo to jest za drobny element, więc wpada z powrotem do gruntu. I myślę, że chwilę oczywiście trzeba poświęcić, żeby taki grunt przeczesać wykrywaczami, natomiast jeżeli to jest na przykład w ogrodzie, no to i tam, gdzie grzebiecie później rękami, no to może warto. A w innych miejscach już niekoniecznie tak bardzo. A może przy okazji coś ciekawszego się znajdzie. Może coś z przeszłości, może... No to też jest z przeszłości, ale mniej cenne. Ale kto wie, co jeszcze można ciekawego znaleźć u siebie na działce. Czy tam, gdzie jesteście akurat. Oczywiście wiadomo, że trzeba się zapoznać z przepisami prawa, które obowiązują w Polsce co do różnych znalezisk. No ale skoro jakby to, co wykopane, należy podobno do państwa chyba, tak? No to niech przyjadą, zabierają, tak? No proszę, ja oddam to wszystko. No dobrze, fajnie. Wykrywacze zdały swój egzamin. Będę jeszcze przeczystywał teren. Łopatka też do tego się sprawdza, więc polecam gorąco, jakby ktoś chciał. No fajnie, fajnie. Muszę się tylko nauczyć wszystkich jego możliwości, bo wykrywacz ma dużo więcej możliwości. Możemy tak mu na przykład ustawiać ustawienia, że będzie wyszukiwał tylko określone metale albo określone, tu na przykład mamy coins, czyli o ile dobrze znam angielski, to chyba monety, prawda? Monety, jewelry, czyli biżuteria,
No i tam sobie możemy parę innych takich różnych ustawień ustawić i w tym momencie wszystkie takie gwoździe, jakieś puszki, jakieś inne rzeczy będzie omijał, a będzie wyszukiwał tylko tego, co potrzebujemy znaleźć, tak? Jeżeli ktoś szuka monet, bo akurat zgubił w ogrodzie albo na plaży, jeżeli ktoś się zgubił na plaży obrączkę, a ustawi sobie jewelery, to wiadomo, że tą obrączkę dzięki takiemu sprzętowi odszuka, więc zawsze taki podręczny zestaw na wczasy trzeba wziąć ze sobą, na plażę zwłaszcza. Zresztą chyba na plaży w ogóle można szukać, także polecam.